Cześć wszystkim moi drogie widzowie. Dzisiaj porozmawiamy o życiu w Polsce oczami dorosłych. Ja jestem z Ukrainy, Влад jest z Białorusi i mieszkamy w Polsce już 4,5 roku. I chcemy powiedzieć o naszych doświadczeniach. Jeśli lubicie takie filmy, to subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. No co, zaczynamy. I pierwsze pytanie. Co najbardziej zaskoczyło się w Polsce? Chyba to, że kiedy my przyjechaliśmy do Polski jeszcze 4,5 lata temu, to poszli pierwszym działem, no co najpierw robią obcokrajowcy, to do urzędu wojewódzkiego, żeby składać wniosek na kartę pobytu czasowego. I to robili sami. Wtedy nasza rodzina składała z 4 osoby i składał te wszystkie dokumenty ja. I wnioski, główne wnioski, oni są takie długie, tam 14-17 stron i wszystko musiało być w porządku, że wszystko tak na 100%, żeby prawidłowo było, ale ja tak myślałem, że tak może być, muszę być, obowiązkowo wszystko czysto, ale dalej jak przyszedł do urzędu, mnie powiedzieli, że tu nieprawidłowo napisał i tu. I musiał wszyscy te wnioski, myślałem, że tak, jeszcze raz przewydrukować. I ona mi powiedziała, nie, spokojnie, no, tylko że zakreślić i postawić poprawkę swoją. I ja tak popatrzył na to, że jak? Czy można tak, że my tak zakreślimy poprawkę i to wszystko? No tak, oczywiście. U nas takiego nie ma. Jak coś tam wyszło, nie ta literka albo coś małego, musisz wyrzucić ten dokument i napisać ponownie. I to mnie bardzo zaskoczyło i oczywiście podobało się, bo to jest tak łatwiej, tak lepiej. Chociaż u nas mówią, że w Polsce to Europa, to tam biurokracja i co będziemy składać setki, dziesiątki, tysiące tych wniosków, bo wszystko odrzucają, czekają, ale to nieprawda. Najłatwiej i mnie to bardzo podoba. A mnie zaskoczyły mieszkania. W Polsce wszyscy, chyba 90% ludzi malują ściany. Na Ukrainie i myślę, że w Białorusi tak samo wiele osób ma tapety. Zaskoczyło mnie też, że w Polsce często w mieszkaniach nie ma bagiet pod sufitem. No i drugie pytanie. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe do Polski? Lecieliśmy samolotem z Moskwy do Warszawy i najpierw co widzieliśmy w Polsce to Warszawę, tak? Potem był następny samolot do Wrocławia, ale pierwsze, że zauważyli duży aeroport. Piękny aeroport, mi podobał się on, dalej terminały i też to wszystko. No to najpierwsze, co ja widziałem, kiedy my przyjechaliby na stałe tu. Do tego też przyjeżdżali i duży raz ja jeździł do Polski, więcej niż tam 20-30 raz byłem tu, ale co zaskoczyło, to nowoczesne drogi, duże drogi, dobrze drogi. Nie mogę powiedzieć, że w Białorusi jest złe drogi, nie, ale duże, takie autobany, trasy duże, to jest bardzo piękne, że na szybciutko można dojechać od jednego dużego miejsca do drugiego. Też jak przyjechaliśmy, to najpierwsze jeszcze, co mi tak wpadło do oko, to nowym auto. Więcej nowych aut. Ich nie jest tak, że za dużo, ale więcej niż w Białorusi. A dla mnie Polska była bardzo spokojna w porównaniu z Ukrainą, do Ukrainy. No i może być tak samo i do Białorusi. Ludzie nigdzie się nie spieszyli tak bardzo, jak ja myślałam. Następne pytanie. Co najbardziej lubisz w Polsce? Co najbardziej, dużo czego lubię w Polsce, ale najgłówniej w Polsce to ludzi. Sami ludzie, którzy mieszkają tu, te ludzie jest taki sami, albo można powiedzieć trochę inny, bardzo podobny do narodu, gdzie mieszkałem ja. Białorusiny i Polaki bardzo podobne. I mentalnie, i coś jeszcze. Oczywiście to dwa narody różnych, ale
nie jest ciężko rozmawiać, nie jest ciężko coś wymówić, poprosić. Ludzie jest bardzo dobry sami po siebie. A za tych 4,5 lata, roku, który mieszkamy tu w Polsce, nie było ani razu takiego, żeby mnie ktoś wyśmiewał. I to naprawdę tak, to i dorosłe ludzi, i jakieś to tam mały. Rozmawiamy tak, jak możemy rozmawiać. Tak, staramy się lepiej, ale oczywiście mamy bardzo dużo błędów i nikt nie śmieje się z tego. I to jest bardzo super, to bardzo motywuje mówić i dalej uczyć języka. No i ty tak odczuwasz siebie no, jak w domu. To jest bardzo ważne. A ja bardzo lubię położenie Polski. A można tanio podróżować po Europie. To dla mnie jest taki duży plus. No to jest prawda, bo to tak nie zawsze, ale dużo szansów mamy, żeby znaleźć jakiś to tani bilet. Gdzieś ostatni raz obejrzeliśmy bilety do Kipra z Wrocławia. To jest i to była cena coś 30 euro albo tam 40, to nawet Za osobę. Za osobę, oczywiście, to w 2 razy taniej niż zjeździć nam od Wrocławia do Brześciu. Do Włochach tak samo można Znaleźć, tak. znaleźć tanie tanie bilety. No tak, może być 30-50 euro, tak? Za osobę. Tak, tak. Następne pytanie. Jak oceniasz Polaków? No ja już mówiłem, co ja myślę o Polakach, ale powiem tak, że oni jest otwarty ludzi, taki, którzy przyjdą na pomoc, którzy widzą, jak coś tam idzie, szukasz lewo, prawo. Jak przyjechaliśmy pierwszy raz, nie mogli nawet znaleźć tam apteki, jakiegoś tak sklepa. Jeszcze nie było u nas internetu i oni widzą, że ty szukasz, podejdą, zapytają, czy mogę coś pomóc. No, takie dobry i szczerszy ludzi. A ja myślę, że z pierwszego wzoru Polaki są zamknięci, ale po tym oni, jak to кажется? Wyglądają. Oni wyglądają, no dla mnie, otwartymi, tak. Na przykład myślę, że oni dużo tak cierpliwo mają. Na przykład myślę, że oni mają dużo cierpliwości do obcokrajowców. I kiedy robię błędy po polsku, Polaki zwykle pomagają i nie śmieją się. My nie mamy jeszcze bliskich polskich przyjaciół. Wydaje mi się, że emigranci częściej spotykają się z emigrantami, a Polacy z Polakami. Ale Polacy są bardzo życzliwi. Jeśli na przykład ktoś potrzebuje pomocy, często pomagają i podchodzą do tego ze zrozumieniem. I następne дуже takie ciekawe pytanie. Czy łatwo było nauczyć się języka polskiego? No pierwszy raz ja przyjechałem do Polski, mnie było około 3 lata. 3 roku? 3 lata. To tak było z ojcem, z mamą. Przyjechaliśmy, bo mój ojciec jeździł do Polski, pracował i z powrotem do Białorusi. To tak mogłem z nim pojechać. No i oczywiście to była, no co tam, 3-latka, no, niczego nie rozumie. No, dalej była tak, że około 14 lat przyjechaliśmy do naszych krewnych w Polsce i zostawili mnie na miesiąc. I ten miesiąc dał duży taki krok po polsku, bo no, muszę rozmawiać. No, chcesz, nie chcesz, ale musisz rozmawiać, jak żyjesz. Rodzinie stało trochę lepiej. I następny raz już przyjechaliśmy tak, żeby na długi czas, no od 4,5 roku temu. Tak, no nie brałem żadnych korepetytorów albo jakichś kursów, tylko starał się rozmawiać, bo do przychodni musisz zarejestrować się do Urzędu Wojewódzkiego, do Urzędu Cywilnego i dużo tych spotkań. Starał się, jak ktoś idzie, rozmawia po polsku, coś
cześć, dzień dobry, jak się masz, tak. Plus pracowałem z pół roku na taksówkę. To też starałem się rozmawiać. No coś, czy jest ciepło, czy zimno tam panu albo pani siedzi, czy włączyć głośniej muzykę. No tak, słowa, 1, 2, 3, 4, no i tak. Teraz Mówię bardzo dobrze, Vlad. teraz w mojej pracy to nie za często rozmawiam po polsku, ale no tylko z koordynatorami. Tak, no jak stoję na parkingu, jak wyjeżdżasz dzień do Niemiec, do Francji, jak tam jest Polak, to zawsze rozmawiamy. Zawsze możemy przyjść i tam no, i godzinę mówić z nim. On mnie rozumie, ja jego też, no i tak staramy się praktykować tego języka. A ja mam inne doświadczenie, bo kiedy przyjechaliśmy do Polski, to ja nie mówiła po polsku w ogóle i nie rozumiałam, nic nie rozumiałam. Kiedy jechali Do krewnych moich w do Polsce krewnych, przyjechaliśmy, tak, to że to nic tak nie samo nie rozumiała, rozumiała. Kiedy na przykład siedzieliśmy przy kolacji i krewny Vlada coś mówili, coś opowiedzieli, jakieś historie. Ja nic nie rozumiała. Ja tylko jadła, piła i Mówiła tak, tak. i tak, mówiła tak. Teraz ja lepiej mówię po polsku, mam poziom A2 i co było najbardziej trudno dla mnie, to mówić bez stresu, bo ja robię blondy, ja czułam takie bariery i strach, kiedy mówiła po polsku, kiedy starała się mówić po polsku. Teraz lepiej mówię z blendami, widzicie, ale to dla mnie nie jest już straszne. Następne pytanie. Co jest lepsze w Polsce niż w Twoim kraju? Co mogę na to powiedzieć? Co tu? Można absolutnie łatwo dodać jakieś zdjęcia dokumentów, których nie wystarczają dla wniosku jakiegoś albo dla coś jeszcze takiego. I jeśli tak w ogóle mówić, to tak, że bardzo dużo rzeczy można zrobić w domu. Nie wychodzisz z domu, nie stoisz w kolejkach, tylko w domu przy komputerze albo przy telefonie. No, myślę, że tak samo w Ukrainie na przykład nie ma bliku. Nie wiem jak teraz, ale kiedy ja mieszkałam w Ukrainie, to nie było nic tak podobnego. To blik tutaj w Polsce jest takim dużym plusem. Також paczkomaty, to tak samo podoba mi się i wiele możliwości rozwoju. Myślę, że тут bardzo można coś przydumać, pomyśleć, można zrobić jakiś na przykład biznes albo coś otworzyć. Znam, że w Polsce dużo Ukraińców otworzyli jakiś biznes, na przykład kawiarnia, cukiernia, tam żabki. No. Idziemy dalej. A czego nie lubisz w Polsce? Moim zdaniem, to może nie w Polsce, to we Wrocławiu jest duże korki. To taka problema nie tylko we Wrocławiu, oczywiście i w dużych miastach ostatnich i w Białorusi to też jest. Oczywiście, ale ja mogę porównać z Brześciem, to mniej miasta, to 350 000 ludzi mieszkają tam i oczywiście tam najmniej jest korki w 2, w 3, w 4 razy. No, ale to może nie jest problem jak państwa jakieś albo miasta, ale tylko, że Wrocław to jest duże miasto, dużo migrantów przyjechali tu i z tego powodu jest ta problema. A ja nie lubię rowerzystów, boję się ich. Kiedy ja jadę samochodem, to zawsze bardzo uważam. W Polsce jest dużo rowerów i często się stresuję. Idziemy dalej. Jakie polskie jedzenie lubisz najbardziej? Ja na przykład
Lubię najbardziej pierogi i polskie zupy. A ty? Też lubię zupy, osobiście żurek z jakiem, żurek z kiełbasą, z fasolką. Dużo kupuję takich w Biedronce albo w innych sklepach z sobą żurków. Też Żenia robi sobą mnie, ale tam bersz. Z sobą do Taki, pracy. no, tak, no to ja bardzo lubię zupy. No, pierwsze danie dla mnie najgłówniejsze. Czy życie w Polsce jest drogie? Powiem tak, że na przykład jedzenie w całej Polsce plus minus jest to sama cena, ale wynajem mieszkania, tak, paliwa trochę też, nie za bardzo, ale mają różne ceny. Ale najgłówniejsze to mieszkanie. Wynajem mieszkania w małym mieście i wynajem mieszkania w takim dużym jak Wrocław albo Warszawa to może być różnicą w 2-3 razy. To zależy od miasta. W dużych miastach jest drożej, ale wiele rzeczy nadal jest dostępnych. No i tak samo można znaleźć dobrą promocję. Ja nagrywałam już film Ile kosztuje życie w Polsce. Możecie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieli, nie oglądali. Tutaj na górze będzie załącznik, możecie zobaczyć. Mój film Ile kosztuje życie w Polsce, który ja nagrywałam, to tylko nasze doświadczenie i jak to u nas w naszej rodzinie. U innych może być inaczej, ponieważ nie wiem, to za dużo drogie, ale droższe. Drogie или droższe? Очень дорого. Ponieważ nie wiem, to bardzo drogie życie albo nie, bo u każdego człowieka wszystko indywidualne. Kolejne pytanie. Co myślisz o sporcie w Polsce? W Polsce ludzie biegają albo jeżdżą rowerem w 2, a może i w 3 razy więcej niż w Białorusi. Tutaj jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Po prostu tu ludzie trochę więcej dbają o swoją ciele, jak to powiedzieć, no, że o zdrowie swoim, tak. U nas też jeżdżą, też starają się i co rok więcej i więcej, ale tu jak przyjechaliśmy, no to naprawdę więcej, to w 2-3 razy. Ja tak samo myślę, bardzo mi się to podoba i nieważne to jest lato albo zima, ludzie uprawiają sport przez cały rok. I następne pytanie, czy Polska stała się już twoim domem? Mogę powiedzieć na 100%, że stało i powiem tak, że dużo jeżdżą po różnym stronach, w Niemczech, w Włoszech, we Francji, w Luksemburgie, Holandii. Bardzo dużo państw jeździłem i widziałem w Europie, i w tej samej Hiszpanii, Portugalii, ale jak jadę do domu, to u mnie tak, ja jadę po całej Europie, a potem jest ostatnie, że wjeżdżam do Polski. I jak przejeżdżam tę granicę Niemiec z Polski, u mnie, jak to w serduszki, to jest taka, nie wiem jak to powiedzieć, to jak ty jesteś w domu. To 100% ty jesteś w domu. Ja dzwonię do żony, dzwonię do rodziców, do dzieci, mówią, u mnie jest bardzo zawsze ładny nastrój, że super, ja już jestem w domu. Już jak przekroczył granicę, tak jestem w domu. No i tak samo, jak kiedy ostatni raz jechaliśmy z Białorusi, było to samo. Nie wiem czemu, jak wracał do Polski, no ja czuwam tu. Naprawdę, no, szczerze mówię, że odczuwam tu, że jestem w domu. Jestem na miejscu, jestem tam, gdzie muszę być. Ja i moja żona i oczywiście dzieci. Ja też czuję się tutaj dobrze. Polska stała dla nas domem i dała nam wiele możliwości. Za czym tęsknisz? Ja powiem tak. Przeprowadzka do Polski to nie pierwsze moje
moja przeprowadzka, bo jestem z Ukrainy i przeprowadziłam się do Białorusi. Żyłam tam 8 lat i teraz w Polsce. I tęsknię za miejscami z dzieciństwa, za ludźmi, za rodnymi nie tak, bo już jak będzie привыкла. Już się do tego przyzwyczaiłam i rozłąka z rodnymi nie jest dla mnie już taka trudna. No, dla mnie to jest trochę ciężej niż żeni, bo no naprawdę tęsknię po rodzicom, po krewnym, chrzestnemu, który jest w Białorusi. Tak, jakby można było, żeby oni też przeprowadziliśmy do Polski, no byłoby super, ale no rozumiem, że to ciężko i jak to i będzie, to 100% nie teraz. No. I no tak, to tak trochę tęsknię. Co najbardziej podoba Ci się we Wrocławiu? Ja lubię rynek, parki i spacery nad Odrą. Miasto Wrocław dla mnie to takie jak drugi dom, bo no, mieszkamy tu 4,5 roku, tak? Oczywiście rok już ostatnio mieszkamy w Kielczowie, ale no powiem tak, że jakby we Wrocławiu, bo tu ile? 3-4 kilometry od Wrocławia. I to tak naprawdę nasz pierwszy dom w Polsce, Wrocław. Zawsze będę go lubić i coś powiedzieć takie, że tylko lubię to i to, lubię tylko ten tam betonowy płot, ale nie lubię, no tak nie mogę. Bo całkiem lubię to miasto. Jeszcze kiedy my byliśmy w Białorusi, to musieli gdzie jechać, patrzyli dużych miast, ale nasza ostatnia decyzja pała na Wrocław. Niekiedy nie byli tu, nikogo u nas tu nie ma, ale przyjechaliśmy i powiedzieli, że tak, że 100% nasze miasto. I powiem szczerze, że zostalibyśmy się we Wrocławiu. Oczywiście kupiliby mieszkanie by też, ale jeden mały taki problem, minus taki, da, że jest bardzo drogie mieszkanie. Bardzo drogie mieszkanie. I za tą cenę, którą kupujemy my w Lesznie już Szeregowca, taki domek, tak, i we Wrocławiu maksimum, że my możemy kupić to dwupokojowe mieszkanie około 50 metrów. I ostatnie pytanie. Czy poleciłbyś Polskę innym imigrantom? Ja by tak odpowiedział na to pytanie. Oczywiście ja polecam Polskę, ale tylko dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają i będą tu trochę integrować. Najgłówniej to uczyć język. Oczywiście bez języka polskiego no, jest bardzo trudno. Nie ma różnicy, w jakim języku ty rozmawiasz, ale no musisz. Oczywiście nie od razu, krok po kroku uczyć. Також no, pracować oczywiście, szukać pracy, bo tu dużo ludzi myślą, że przyjadą i będą mieć jakieś te benefity, które tam 800 plus, tam tak, tam jakieś zasiłki i czytają, że ich tu dużo i można tak mieszkać. Nie. Ty tak nie zможesz tu mieszkać na tych zasiłkach i nikt ci tu nie pomoże tak naprawdę, szerzej mówiąc. Musisz sam robić, musisz sam zarabiać i te pieniążki, które dają państwo, oczywiście to jest super i to jest taka bardzo duża podmoga, ale w tych pieniądzach nie możesz tu mieszkać całą rodziną. No, musisz uczyć języka i oczywiście musisz pracować. A ja tak samo też polecam, szczególnie rodzinom z dziećmi. Dziękujemy za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co najbardziej lubicie w Polsce i czy zgadzacie się z naszymi opiniami. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Jane Cruz. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!